Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym materiale omówimy sobie różnice między międzynarodowymi wersjami Scrabble a polskimi. Wbrew pozorom jest kilka różnic w zasadach turniejowych między tymi wersjami. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Wśród wszystkich różnic, które znalazłem w obu regulaminach, omówimy sobie 6 najważniejszych. Bez zbędnego przedłużania omówmy sobie pierwszy z nich, czyli czas na partię. Standardowy czas rozgrywki w Polsce to 20 minut. Z kolei w rozgrywkach międzynarodowych najczęściej stosowane jest 25 minut. Jest jednak pewna różnica w sposobie mierzenia czasu. W rozgrywkach polskich zegar jest zatrzymywany po każdym wykonanym posunięciu, zaś liczenie zazwyczaj odbywa się przy wstrzymanym czasie. W momencie zapisania punktów za ruch, straty kolejki, wymiany lub pasu przez obu graczy zegar jest uruchamiany przeciwnikowi. Przy przedłużającym się liczeniu punktów przez przeciwnika można włączyć mu zegar. Po włączeniu zegara przeciwnikowi gracz ma prawo do uzupełnienia swojego stojaka. W rozgrywkach międzynarodowych sprawa wygląda nieco inaczej. W momencie zakończenia ruchu pas jest od razu włączany przeciwnikowi, a nie zatrzymywany. Podanie punktacji za ruch odbywa się jeszcze przed wciśnięciem zegara. Po wciśnięciu zegara obaj gracze zapisują punkty za ruch, a następnie gracz wykonujący ruch uzupełnia swój stojak. Pomiędzy wciśnięciem zegara przez gracza wykonującego ruch a dobraniem przez niego pierwszej płytki z worka, przeciwnik ma możliwość wstrzymać dobranie przez gracza liter i ewentualnie zakwestionować ruch. Po dobraniu pierwszej płytki z worka przez gracza wykonującego ruch nie ma już możliwości sprawdzenia słowa. W końcówkach, czyli w sytuacji, gdy w worku nie ma już liter, zapisywanie punktów za ruch nie jest już elementem obowiązkowym ruchu. W momencie, gdy tylko jeden z graczy zapisuje punkty w końcówce i chciałby potwierdzić liczenie z przeciwnikiem, wówczas można takie liczenie przeprowadzić na zatrzymanym czasie. Poza wcześniej wspomnianą sytuacją, zatrzymywanie zegara odbywa się tam wyłącznie na czas sprawdzania słów, poprawiania punktacji źle policzonych ruchów, poprawienia nadmiernego dobrania płytek, ustalenia czasu na grę spóźnionego gracza, wezwania sędziego, czy na czas innych nieprzewidzianych zdarzeń. Wszystkie te zdarzenia powodują też zatrzymanie czasu w polskiej wersji gry. Która wersja jest lepsza? Ciężko ocenić, jednak ze względu na wieloletnie przyzwyczajenie wybieram wersję polską. Ogólnie różnica czasu nie będzie jakaś znacząca. Zapisanie punktów za ruch trwa zazwyczaj około 10 do 15 sekund. Tutaj chodzi głównie o przyzwyczajenie. Czas na punkt drugi. Co w sytuacji, gdy jednemu z graczy skończy się czas? Tutaj też mamy dwie różne sytuacje. W polskiej wersji gry zakończenie czasu oznacza, że gracz, któremu skończył się czas, nie ma już prawa do wykonywania ruchów. Zachowuje jednak prawo do sprawdzania słów. Przeciwnik rozgrywa dalszą część gry sam do momentu wyłożenia wszystkich swoich płytek i opróżnienia worka. W wersji międzynarodowej przekroczenie czasu podstawowego na grę nie kończy natychmiast gry graczowi, który przekroczył czas. Zamiast tego gracze otrzymują karę 10 punktów za każdą minutę przekroczonego czasu. Osiągnięcie 10 minut nadprogramowego czasu natychmiast kończy grę i wówczas jest ona rozstrzygana na korzyść przeciwnika. Nawet jeżeli gracz, który osiągnął 10-minutowy overtime, prowadzi. W tej sytuacji przeciwnik wygrywa różnicą minimum 100 punktów w rozgrywkach Wespa lub jednego, jeżeli mówimy o rozgrywkach północnoamerykańskich. I która wersja jest lepsza? Tutaj także punkt dla wersji polskiej. Nadprogramowe czasy gry mogły potencjalnie znacznie wydłużyć czas trwania turnieju u nas, a także potencjalnie przełożyć się na niesportowe zachowania. Czas na punkt trzeci. Omówmy sobie zakończenie gry, ale nie to standardowe, gdy jeden z graczy wykłada wszystkie swoje płytki, a to przedwczesne. Zarówno polska, jak i międzynarodowa wersja gry przewiduje zakończenie gry w sytuacji, gdy granie przesuwa się do przodu. Czasami taka sytuacja jest wymuszona. Mowa tutaj o sytuacji, gdy żaden z graczy nie posiada legalnych ruchów do wykonania, a czasami dochodzi do niej po stratach i pasach. W sytuacji, gdy obaj gracze spasują po 2 razy z rzędu, partia kończy się natychmiast. Jeżeli w międzyczasie pojawiły się straty,
Łączna liczba strat i pasów z rzędu musi osiągnąć 6. Wymiany nie wpływają na ten wynik i powodują ewentualne zresetowanie licznika. Na przykład w sytuacji, gdy wymiana nastąpiła po pasie obu ze stron, wymiana wpłytek w następnym ruchu powoduje, że ewentualny pas jest liczony jako pierwszy, a nie trzeci. W rozgrywkach międzynarodowych z kolei obowiązuje reguła 6 zer. Oznacza ona, że po szóstym ruchu z rzędu, który nie przyniósł żadnemu graczowi punktów, gra się kończy. I mowa tutaj zarówno o stratach kolejki, pasach, jak i wymianach. I tutaj punkt przyznaję wersji międzynarodowej. Czasami początki gry w Polsce stanowią grę psychologiczną, będącą kombinacją pasów i wymian. Wprowadzenie zasady 6 zer z wersji angielskiej mogłoby potencjalnie zredukować liczbę wymian na początku gry. Chociaż, z drugiej strony, sam jestem sprawcą wielu wymian na początku gry. Zwłaszcza jednej czy dwóch płytek w sytuacji, gdy jestem blisko otwierającej siódemki. Chociaż, skoro o wymianach mowa, jest jeszcze jedna zasadnicza różnica. Czas więc na punkt czwarty. Wymiany. Nie udało mi się znaleźć w regulaminach WESPA i NASPA informacji o dopuszczalnej liczbie wymian. Zakładam więc, że jest ona nieskończona. W Polsce natomiast można wymienić maksymalnie 3 razy w ciągu jednej gry. To też w pewnym stopniu ogranicza zabawy w kotka i myszkę na starcie gry. Czas omówić sobie nielegalne wymiany. W Polsce, jeżeli gracz zgłosi wymianę, zatrzyma zegar, ale nie wskaże płytek do wymiany, wówczas przeciwnik uruchamia mu zegar, aby taka wymiana została przeprowadzona poprawnie. W tej sytuacji gracz musi dokończyć wymianę lub spasować i nie ma już prawa do wykonania zwykłego ruchu. W wersji angielskiej zaś, w momencie gdy gracz włączy zegar przeciwnikowi i nie wskaże płytek do wymiany, ruch jest automatycznie klasyfikowany jako pas. Przy próbie wymiany w sytuacji, gdy w worku jest mniej niż 7 płytek, w Polsce wymiana jest po prostu anulowana i gracz próbujący wymienić może zrobić ruch standardowy lub spasować. W rozgrywkach międzynarodowych procedura jest bardziej skomplikowana. Jeżeli wymiana została przeprowadzona i zauważona po fakcie, jednak przeciwnik wykonał już w międzyczasie swój kolejny ruch, gracz wymieniający otrzymuje na koniec gry karę w wysokości 30 punktów, podczas gdy polski regulamin nie zawiera takiego punktu. Jeżeli natomiast taka wymiana została zidentyfikowana w porę, taki ruch jest klasyfikowany jako pas, a ponadto, jeżeli żadna z wymienionych płytek nie była wrzucona do worka i gracz nie zobaczył nowych płytek, pokazuje przeciwnikowi nowe płytki i wrzuca je z powrotem do worka. Jeżeli co najmniej jedna wymieniana płytka była przywrócona do worka, a nowe płytki nie były dodane jeszcze na stojak, przeciwnik otrzymuje wgląd w litery w worku i w wyciągnięte nowe litery oraz wybiera, które litery dać graczowi, który popełnił nielegalną wymianę. Jeżeli co najmniej jedna nowa płytka była dodana na stojak, a wymieniane płytki nie były jeszcze przywrócone do worka, przeciwnik otrzymuje wgląd w cały stojak gracza i w wymieniane płytki oraz wybiera stojak 7 liter przeciwnikowi. Jeżeli co najmniej jedna wymieniana płytka była przywrócona do worka i co najmniej jedna nowa płytka była dodana na stojak, przeciwnik otrzymuje wgląd w cały stojak gracza, w wymieniane płytki oraz cały worek i wybiera zestaw 7 liter dla swojego przeciwnika. Która wersja jest lepsza? Tutaj przyznaję remis. Jeżeli ktoś grający pod egidą NASPA lub WESPA przypadkowo zobaczy ten materiał, powie mi, że powiedziałem nieprawdę co do liczby dopuszczalnych wymian, proszę mnie poprawić. Jeżeli zaś faktycznie liczba wymian jest nieograniczona, wówczas zasada maksymalnie 3 wymian przemawia na korzyść mojego ojczystego języka. Z kolei zasady przy nielegalnej wymianie, przy mniej niż 7 literach w worku, są lepsze w wersji międzynarodowej. W rzeczywistości jednak taka próba wymiany przy mniej niż 7 płytkach zachodzi ekstremalnie rzadko. Na wysokim poziomie gracze na bieżąco śledzą liczbę liter w worze, co w obu wersjach można zrobić w dowolnym momencie gry. Czas na punkt 5, czyli procedurę usuwania nadmiarowych płytek ze stojaka. W Polsce istnieje jedna procedura. Przy posiadaniu więcej niż 7 płytek na stojaku
Przeciwnik wybiera x plus 2 płytki, gdzie x stanowi nadmiarową liczbę płytek. Następnie spośród nich wybiera x płytek, które należy przywrócić do worka. Po tej procedurze gra jest kontynuowana. W rozgrywkach międzynarodowych wcześniej wspomniana procedura również obowiązuje, ale tylko w sytuacji, gdy co najmniej jedna z nadmiarowych płytek była już położona na stojaku. Jeżeli nowe literki nie były jeszcze połączone z dotychczasowym stojakiem, odsłaniane są wyłącznie dobrane litery. Gdy gracz miał dobrać jedną płytkę, odsłaniane są wszystkie dobrane, zaś gdy uzupełnienie miało składać się z 2 lub więcej płytek, obowiązuje zasada x plus 2. Tutaj punkt przyznaje wersji polskiej. Stojak składający się z 8 liter masz większe szanse zawierać dobre litery niż ten posiadający 2 lub 4. Mowa tutaj o drugiej części zasad międzynarodowych. To sprawia, że gracze muszą być bardziej ostrożni przy dobieraniu płytek. No i teraz czas na crème de la crème, punkt 6, chyba najbardziej gorący, sprawdzanie słów. W Polsce wszystkie słowa można sprawdzić bez żadnych konsekwencji. Zasady w wersji międzynarodowej nie są tak pobłażliwe dla graczy sprawdzających. W przypadku rozgrywek odbywających się pod egidą WESPA, przy sprawdzeniu legalnego słowa najczęściej stosowana jest kara w postaci 5 dodatkowych punktów dla przeciwnika za każde sprawdzone słowo. Na przykład, jeżeli było sprawdzone jedno słowo i było ono poprawne, sprawdzany gracz otrzymuje dodatkowe 5 punktów za ruch. Jeżeli zaś były sprawdzone 2 słowa i każde z nich było poprawne, jest to już 10 punktów. Rzadziej stosowane jest 10 punktów za każde słowo lub 5 punktów za cały ruch. Jeszcze brutalniejsze są zasady w Ameryce Północnej. Tam nieskuteczne zakwestionowanie ruchu powoduje stratę kolejki. To sprawia, że w trakcie gier rozgrywanych tam, w trakcie gry pojawia się o wiele więcej kitów. No, chyba że grasz z Nigelem Richardsem. No i ważne pytanie. Którą zasadę uważam za lepszą? Tutaj zdecydowanie punkt dla zasad międzynarodowych. Kary za sprawdzanie sprawiają, że gracze przykładający się faktycznie do gry mogą stać się wyraźnie lepsi. Ponadto znam kilku graczy w Polsce, którzy sprawdzają oczywiste słowa tylko po to, aby zyskać dodatkowy czas na przemyślenie swojego ruchu, co mogłoby być wyeliminowane nawet poprzez wprowadzenie punktowych kar, a niekoniecznie strat. Oprócz tego jestem świadomy, że potencjalna strata kolejki za nieskuteczne sprawdzanie mogłaby się przyczynić do całkowitej zmiany podejścia do gry. Mogłoby się pojawić więcej kilków. Jednak jeżeli chcesz być w czymś dobrym, wymaga to trochę poświęcenia. A wy co o tym wszystkim sądzicie? Zapraszam do dyskusji w komentarzach i do usłyszenia w kolejnych materiałach.